Do tańca i do różańca, bo ja jestem typowa Kaśka. No i tak jakoś wpadłam na tego TikToka, spodobało mi się, spróbowałam, złapałam bakcyla, no i stało się chyba to jakimś moim, nie wiem, hobby. Ukradł mi tożsamość. Nie jesteśmy tego świadomi, a nasze zdjęcia na przykład poprzerabiane robi karierę sobie w internecie, zupełnie jesteśmy tego nieświadomi, dopóki ktoś sympatyczny, miły i po prostu uczciwy, kto darzy nas sympatią, nam tego nie pokaże. Miałam bardzo wiele takich kont fejkowych, bardzo kosztowało mnie dużo stresu, teraz mam więcej dystansu, ale na początku spędzałam to sens powiek. Jest ze mną pani Katarzyna. Cześć, Pseudonim witam. artystyczny jak jest? Gryzka. Nie Gryszka, nie Gryśka, Gryzka po prostu. A dlaczego Gryzka. Gryzka? No, takie tam kiedyś na wakacjach byłam, szukałam takiego chlebka i cóż, no, tego chlebka tam nie było, ale tak, sypka jakoś do mnie tak przywarła i tak została ze mną od lat. Kasiek dużo, Gryzka jest jedna. Dobrze, Kasiek jest dużo, ale nie jest dużo Kasiek tiktokerek i właśnie panią Kasię tiktokerkę, nie wiem, ci, którzy nie obserwują, którzy nie znają, muszę zareklamować, są normalnie miliony wyświetleń. W tle ja będę pokazywał, jaki jest talent do tańca. Nie wiem, czy do różańca też? Do tańca i do różańca, bo ja jestem typowa Kaśka. Dobrze, to lecimy. Pani Kasia jest zajęta, bo się zbiera przeprowadzką do kraju po ciężkiej pracy w UK i jedziemy z Tak jest. pytaniami. Prawda to, czy może to jest fake? Nie, nie, prawda, prawda i dlatego właśnie ostatnio no sporo się w moim życiu dzieje i Tak, dlatego bo taki mam napięty grafik, tak. ostatnio też słyszałem, że się pojawiły jakieś fejkowe konta. Później porozmawiamy, ale na razie pojedziemy od samego początku, czyli jak się zaczęła twoja przygoda z TikTokiem? No moja przygoda to zaczęła się tak, jak większość myślę osób. Po prostu były czasy COVID-a, nie było co robić. W Wielkiej Brytanii dosyć jest nudno w miasteczkach małych. No i tak jakoś wpadłam na tego TikToka. Spodobało mi się, spróbowałam, złapałam bakcyla. No i stało się chyba to jakimś moim, nie wiem, hobby. Czymś, co sprawia mi przyjemność, trochę taką odskocznią jest od szarej rzeczywistości. No po prostu bawi mnie to, cieszy, nakręca mój dzień pozytywnie. No Tak tak, to się a zaczęło. czy ty pamiętasz moment, kiedy Może zdejmę. konto twoje zaczęło rosnąć, kiedy wystrzeliło? Bo to z tego co wiem, to wystrzeliło momentalnie. To znaczy, moje konto długo było takie raczej niszowe. Chyba jak nagrałam raz taki filmik z piosenką z Władcy Pierścieni, to wtedy był taki największy skok, jeśli chodzi o followersów. No a później to zobaczyłam, że po prostu najlepiej idą mi filmiki, kiedy ja nagrywam jak tańczę jednak. I to jakoś ludziom się najbardziej spodobało, co właściwie dla mnie było bardzo w porządku, bo właściwie tańczyć lubię bardzo, sprawiało mi to przyjemność. I mogłam siebie pokazać taką bardziej naturalną, taką, ja sobie tańczę, nikt na to nie patrzy, tańczę dla siebie w pokoju, sprawia mi to radość. I myślę, że taka moja naturalność i swobodność w ruchach, bo ja się nie uczę, zawsze są to tańce spontaniczne, najbardziej spodobała się ludziom. Rozumiem. A zapytam, czy TikTok to jest twoje główne zajęcie, czy coś tam jeszcze oprócz tego robisz? Nie, no TikTok to tak jak powiedziałam, to raczej moja pasja, hobby. Ja pracuję normalnie, dużo pracuję, bardzo dużo i ciężko pracuję, bo pracuję fizycznie i umysłowo, także nie, to nie jest moje takie główne zajęcie, to jest raczej takie moje hobby. A jakie masz, możesz nam powiedzieć, jakie ty masz wykształcenie w Polsce, które nabyłeś? Zanim przyjechałam do Anglii, no to byłam nauczycielem i logopedą i pracowałam około 8-9 lat w zawodzie. Miałam już być nawet nauczycielem dyplomowanym, ale nie, no parę miesięcy przed po prostu los mnie zepchnął na inne tory i przyjechałam do Wielkiej Brytanii, żeby się spróbować troszkę. Aha, a masz w planie, że jeżeli powrócisz do kraju, kontynuować tą pracę zgodną z twoim zawodem? Czy nie To wiesz znaczy, jeszcze? myślę, że do zawodu nauczyciela już chyba nie wrócę jako tako. Pracy w placówce i siebie już w przedszkolu czy w szkole raczej nie widzę. Chciałabym jednak zająć się dalej logopedią, może jakiś gabinecik swój obchodzić. Na pewno bym chciała pracować dalej z dziećmi, bo bardzo dzieci lubię i sprawiało mi to radość. Także taki Rozumiem. jest mój plan, że no chciałabym próbować dalej jako logopeda. Rozumiem.
Dobrze, to porozmawiajmy troszkę o TikToku, bo wiadomo, mm, popularność, no to są wiadomo te przyjemne sprawy. Cieszysz się, że jesteś popularna, że twoje, nawet nie, że jesteś popularna, że filmiki się oglądają. Później przychodzi popularność i czy ktoś cię rozpoznaje na ulicy teraz, jak idziesz? To znaczy, często ludzie mnie rozpoznają. W pracy też jestem troszeczkę inaczej przez niektórych traktowana. Widzę, że niektórzy przychodzą albo ukradkiem oglądają moje filmy, albo po prostu przychodzą do mnie, gratulują mi, mówią, że fajny filmik, że podoba im się, że zrobiłam im dzień. Na ulicy są różne reakcje. Kobiety czasami zerkają na mnie z boku, patrzą w telefon. Ja widzę, że oglądają mnie na przykład, a potem tak się przypatrują, czasami porównują, ale tak, rozpoznają mnie na ulicy. Kiedyś miałam taką przemiłą sytuację, dostałam kwiaty od pana w sklepie, co mnie mega bardzo ucieszyło. No taki komplement był to dla mnie ogromny. Pan powiedział, że jestem przesympatyczną osobą, że sprawiam bardzo dobre wrażenie, że w ogóle jest zadowolony, że mnie poznał osobiście. No tak, to tak raczej pozytywnie mnie ludzie odbierają. Bo wiesz co Czasami w jest? samochodzie ktoś mi macha, ja nie rozpoznaję, oni krzyczą TikTok, TikTok Dancing Girl. Także no A, wtedy wiem, że o co chodzi już, bo czasami ktoś mi macha, a ja myślę, że tą osobę znam, ale nie znam. I ta osoba mówi po prostu hej, TikTok Dancing Girl, zazwyczaj to Brytyjczycy tak na mnie reagują. bo wiesz jak jest, bo niektórzy biorą to na luzie, niektórzy się cieszą z tobą, ale też są ludzie zawistni. Kiedyś się spotkałaś z czymś takim, że czujesz to, że jest jednak ktoś tobie nieprzychylny? To znaczy, no, słyszę na przykład komentarze, że a kiedy ty to skończysz na tym TikToku, a tam się wygłupiasz, czy coś takiego, ale ja mówię, ale to ja sobie tylko tam tańczę, wiesz, i to nie ma w tym niczego złego, tak samo tańczę na dyskotece. Czasami słyszę na przykład, że no Marcin cię pogoni, czyli tam chłopak mnie pogoni, czy coś takiego, że o, jak się chłopak dowie, ja się śmieję, mówię, przecież on jest w tym samym pokoju często. On jest w domu, on mnie na oku ma, on dobrze widzi, co ja robię. Ja nie jestem w żaden sposób tam, nie wiem, porozbierana, wręcz przeciwnie, nie. Ja się po prostu kobieco atrakcyjnie ubieram, staram się przynajmniej. Także ja nie robię niczego złego. A to, że tam ludziom się czasem może nie podobać, bo to kobiety zazwyczaj tak reagują dosyć A negatywnie, dziwisz mężczyźni się? nie. Ale no to już jest ich problem. Ja mam Właśnie. nadzieję Kto im zawsze, broni? że właśnie, kto im broni, ja się śmieję, że nie, dopóki nie robię ja niczego złego, dopóki nie wstydzę się przed rodziną, przed moim partnerem i sama przed sobą, to ja uważam, że nie robię niczego złego, a właściwie przeciwnie, ja chcę motywować kobiety, że w każdym wieku można się świetnie bawić, dobrze wyglądać i dobrze czuć się ze samym sobą. Wiesz, ja myślę, że kiedyś była taka technika, że kiedyś kobiety się fotografowały albo robiły sobie portrety i to miały na tak późniejsze lata, że tak powiem. Teraz technologia pozwala nam robić takie coś, czyli to też można traktować jako pamiątkę, czy nie? Ja też to tak traktuję, dokładnie. Czasami się śmieję, że jak już się posypię, że tak powiem, chociaż mam nadzieję, że nie, bo patrząc na mamę i siostrę trzymają się świetnie, aż jestem pełna podziwu. No ale tak, oczywiście, że tak. Czasami sobie niektóre filmy gdzieś tam zbieram, chowam, bo myślę sobie, a kiedyś będzie miło wspomnieć, taką pamiątkę zachować, jak to kiedyś było, jak ja kiedyś wyglądałam. Dobrze. I może, nie wiem, czy będziesz chciała o tym mówić, ale by było warto, bo coś było właśnie z tymi kontami fejkowymi, że ktoś poczuł się pod twoją, jak to się mówi, pod twoje Ukradł mi zdjęcia. tożsamość, A, tak, no właśnie, bo bo to to, jest kradzież tożsamości, tak, bo tak, bo to jest teraz każdy. właśnie taki temat dosyć na topie teraz. Czy coś możesz uchylić tajemnicy? Co To możesz, znaczy, to no, powiedz, czego nie możesz, to nie. przede wszystkim ludzie kompletnie nie są tego świadomi. Zamieszczają zdjęcia swoich dzieci, siebie, rodziny, siebie w różnych sytuacjach życiowych. Robię zakupy, myję się, to, tamto, wamto. Kobiety często są roznegliżowane. Dziękuję. Pani logopedka, dzień dobry. Roznegliżowane na swoich gdzieś tam zdjęciach czy filmach. Trzeba bardzo na siebie uważać, dlatego że nasze wizerunki w internecie wykorzystywane są przez różnych ludzi w różnych celach, na przykład po to, żeby tworzyć nasze fejkowe profile, na których ktoś po prostu zarabia, po to, żeby wykorzystać je na przykład na portalach randkowych, portalach, przepraszam, że powiem, ale pornograficznych również. Nie jesteśmy tego świadomi, a nasze zdjęcia na przykład poprzerabiane robi karierę sobie w internecie, zupełnie jesteśmy tego nieświadomi, dopóki ktoś sympatyczny, miły i po prostu uczciwy, kto darzy nas sympatią, nam tego nie pokaże. Miałam bardzo wiele takich kont fejkowych, bardzo kosztowało mnie to dużo stresu, teraz mam więcej dystansu, ale na początku spędzałam to sens powiek.
Nadawano mi różne imiona, robiono bardzo przykre dla mnie jakieś podpisy, takie bardzo po prostu, no, wyzywające mężczyzn do kontaktu. Bałam się też, że przez to ludzie będą naciągani na jakieś koszta, na jakieś pieniądze i tak dalej, a te konta były zupełnie poza moją kontrolą. A niestety platformy na to nie reagują. I na Instagramie, i na Facebooku, i na TikToku bardzo ciężko zablokować fejkowe konta. Bardzo ciężko. Zwłaszcza takie z podtekstem seksualnym. Bardzo, bardzo ciężko. To Aha, jest prawie niemożliwe. czyli próbowałeś podejmować jakieś kroki i się okazało, że to jest niemożliwe, tak? To znaczy, ja próbowałam, wiele razy zamknęłam konta, które miały po 15, po 20, po 30 tysięcy i ta popularność ich rosła z dnia na dzień. I to było tak, że te konta fejkowe rosły dużo szybciej niż to moje oryginalne konto. Bo na przykład po tygodniu już ono miało tam powiedzmy około 15 tysięcy followersów, bardzo dużo komentarzy pod zdjęciami. Na te zdjęcia nikt nie odpowiadał, na te komentarze nikt nie odpowiadał, ale to konto rosło naprawdę bardzo szybko. Jak takie konto zamykałam? Ludzie bardzo mi pomogli. Moderatorzy, zwłaszcza jeden moderator mi bardzo w tym pomógł, który mnie motywował, który walczył z tym ze mną codziennie. Ale to były też takie znikome efekty. Po prostu TikTok przesyłał mi odpowiedź, że on nie widzi niczego złego. Mm. Ja pisałam odniesienia, że o kradzieży tożsamości, pisałam na różne strony i w końcu trafiłam na stronę, którą znalazłam przez Instagram. Na tej stronie był taki link dla osób, które są wykorzystywane po prostu przez internet, przez tego typu strony. Tam kilka razy pomogła mi taka kobieta, pomogła mi zamknąć chyba 3 konta w ten sposób, ale po 3 razach powiedziała, że jeśli chce, to jej mogę zapłacić około 3000 funtów za to, żeby ona po prostu wyśledziła tą osobę i zamknęła tą konto i ta osoba poniesie konsekwencje. Ale powiedzmy sobie szczerze, ta osoba poniesie konsekwencje, czy zapłaci mi, czy nie, to może się ciągnąć i ciągnąć, a ona może równie dobrze za chwileczkę z innego konta otworzyć kolejne fejkowe konto. Także po prostu jedynym sposobem tak naprawdę, żeby się zabezpieczyć przed kradzieżą naszej twarzy w internecie, to jest po pierwsze podpisywanie swoich zdjęć, niestety trochę to szpeci zdjęcia, ale tak. Zastanawianie się, jaką treść wstawiamy w internet, kogo pokazujemy w internecie, bo zdjęcia dzieci również są kradzione. Nie wiem, czy słyszałeś o ostatniej aferze, gdzie zdjęcia dzieci były wykorzystywane na stronach pedofilskich. O, nie słyszałem. Była głośna dosyć afera, po prostu ktoś przerabiał zdjęcia w internecie, udostępniał je po prostu No to już później na jest. tego typu stronach. Więc tak, ale no teraz wyobraź sobie, że twoja partnerka jest na stronach na przykład tego typu. To nie jest przyjemne. To nie jest Zwłaszcza przyjemne. kiedy Wiesz, ty nie jesteś jeżeli taką ktoś osobą. jest wyrozumiały, to będzie wiedział, że coś takiego, ale nieraz są tacy partnerzy, czy tam mężowie, którzy nie bardzo Tak, sobie wyobrażają, jak działa internet i to się może skończyć tak. tragicznie. A co ze znajomymi, Albo którzy nie do mama, końca jeżeli są dojdzie ci mama. życzliwi, tak. Albo ludzie, którzy ci piszą na przykład dwuznaczne wiadomości, a ty nie chcesz tego typu rzeczy dostawać, czytać i tak dalej, bo ty jesteś zupełnie normalnym człowiekiem. W ogóle nie masz pojęcia nawet o co chodzi, a potem po jakimś czasie dowiadujesz się, że ktoś stworzył twoje konto z twoją osobą i dopisuje do niej różne teksty. No to jest, myślę, że to jest też cena w jakimś stopniu, jakimś, nie wiem, popularności. Chociaż każdy może tak zrobić. Może, Bo ja może. mogę mieć 2 zdjęcia, nikt mnie może nie znać, a ktoś może wejść, ściągnąć moje zdjęcia, stworzyć fejkowy profil. Także trzeba naprawdę bardzo uważać. Ale wiesz, tak przez chwilkę mi tak przemkło przez głowę, nie wiem, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Taka osoba, która, pamiętasz, co tu mówię, że ona za 3000 proponowała ci pomoc, czy ona nie ma może powiązań z takimi ludźmi, którzy takie konta robią, licząc na to? Nie, Aha. to była taka osoba, to jest taka A, organizacja, która, to już co innego. organizacja rządowa, która zajmuje się pomocą usuwaniem stron, zdjęć i filmików różnego rodzaju z internetu. Czyli na przykład ktoś był niezbyt mądry, nagrał swój filmik ze swoim partnerem, Aha, rozstali się, a partner wrzucił na przykład gdzieś ten filmik później w internet. rozumiem. Albo gdzieś udostępnił, albo zrobił głupiego mema z naszym zdjęciem na przykład i ma to podłoże takie, no krzywdzące dla nas, czasami głównie podłoże erotyczne, bo ja akurat weszłam w ten podtekst, bo moje konto było wykorzystane na portalu randkowym, które oferowało coś więcej, czyli na przykład jestem gotowa na wszystko Dobrze, no to skoro na już tej zasadzie. poruszyliśmy ten temat, Dlatego to ja to podciągnęłam pod mhm, taką przemoc mhm. internetową, bo była to przemoc wobec mnie. A można zdradzić, jak ta organizacja się nazywa, bo może ktoś taki jest i nie jest na tyle świadom, jak sobie może w tej kwestii radzić, albo w ogóle nie wie, że może coś z tym zrobić.
Jak To ta znaczy, strona się... trzeba wejść, ja już nie pamiętam dokładnie, jak się to nazywało. Trzeba wejść na Instagram i to jest najlepsze źródło. Nie wiem, czy oni dalej tak pomagają, bo kiedyś to było rządowe i bezpłatne, a teraz to się zrobiło tak, jakby to funkcjonuje pod danym nickiem, tam kilka osób sobie pracuje po prostu, ale to już chyba nie jest jako tako takie darmowe, ogólnodostępne, ale Aha. przyjmują takie zgłoszenia. 3 razy mi pomogli, 3 czy 4 razy nawet, bo ja miałam wiele takich kont. Tamte były niemieckie akurat. No i to trzeba wejść na Instagram. Na Instagramie trzeba wziąć takie coś, jak, bo ten człowiek utworzył też moją fejkową stronę promującą tą stronę na portalu rynkowym na Instagramie. Więc trzeba wejść w Instagram, zgłosić dany film albo wysłać zgłoszenie i tam jest możliwość wyboru aplikacji, na której to się stało. Ja zgłosiłam, że to TikTok i wtedy mi wyskoczyły opcje pomocy, ale trzeba też, tam wyskoczyły mi opcje pomocy i różnego rodzaju linki, na przykład tam przemoc tam o obtużu pornograficznym, Rozumiem. nie wiem, przemoc na przykład wobec nieletnich, wykorzystywanie, coś tam i po prostu no trzeba już wtedy się do tego dokopać, do danego tematu, ale polecam, po prostu trzeba też w wyszukiwarce sobie na przykład gdzie szukać pomocy i wpisać sobie dany problem, albo na przykład kradzież tożsamości, internet, TikTok i wtedy nam wyskakują różnego rodzaju źródła i trzeba po prostu kopać. Mnie to zajmowało czasami 4-5 tygodni. Dobrze, Cztery, zanim pięć tygodni przejdę do walki. następnego pytania o plusy i minusy TikToka, wezmę mojego przyjaciela, bo się dobija do drzwi. Jest. Ojejku, to on siedzi z nami, nagrywa z nami, No, jaki jest mój TikToker, słodziak. jest TikToker. O No, Jezu, jaki śliczny jest. A jak ma na imię? Rocky Balboa. O, Rocky Balboa. Rocky. Rocky? Rocky. Jaki jest śliczny, no po prostu No. Dobry do prześliczny TikToków, jest. dobry do TikToków. Dobry do TikToków, żebyś wiedział, no jest po prostu przepiękny. No Także jaki dobrze, pyszczek. TikTokera Dawaj, mamy, siedzimy z nim, od razu będę ale wiesz, weselsza. on jak małe dziecko, on beze mnie się nie ruszy. Dobra, sobie siedź No tutaj. słodziak jest, No. przepiękny Słodziak, pieniądz. dobra, zadajemy Cudak. Dawaj, z nim nagrywaj. Rocky, zadamy pytanie. On tylko w Wigilię może zadawać pytanie, kiedy mówi ludzkim głosem, ale dzisiaj On nie zapytam, musi nic mówić, wiesz, on jest tak urokliwy, że nie musi nic bo mówić. się patrzy, nie Przepiękny. wie o co Rocky. chodzi. Dobrze, No. plusy i minusy TikToka, króciutko, zwięźlej na temat. Co według Ciebie jest największą zaletą TikToka? Platformy, Najlepszą zaletą TikToka, jako to, że platforma. przede wszystkim No. TikTok budzi naszą kreatywność, otwiera na innych ludzi, na świat, daje nam mnóstwo inspiracji z całego świata, bo przecież filmiki kręcą ludzie na całym świecie. Podsuwa nam mnóstwo pomysłów, od kulinarnych do tanecznych, muzycznych i tak dalej. Także to jest chyba dla mnie najwięcej. Budzi naszą po prostu kreatywność, taką, to jest takie okno troszkę na świat od takiej innej strony. A ja już Ciebie kiedyś pytałem, a uzależnia TikTok? TikTok uzależnia, oczywiście jak najbardziej. Czyli to można dodać jako wady. Czy są jeszcze jakieś wady TikToka? Czy są jeszcze wady TikToka? No są, oczywiście. Niektórzy nie potrafią podejść do TikToka właściwie i z dystansem i nie traktują TikToka jako aplikacji, tylko jako powiedzmy sobie życie troszkę. Zapominają, że ludzie, którzy są na TikToku, to nie znają ich do końca i po prostu no, troszeczkę się w tym gubią. Biorą zbyt poważnie wszystko do siebie. Przecież słyszeliśmy o wielu przykrych sytuacjach, nawet na live'ach, gdzie ludzie robią okropne rzeczy sobie, robią okropne rzeczy innym. Także TikTok podsuwa też i chore pomysły i po prostu niektórzy ludzie się w tym gubią, którzy nie potrafią. TikTok też nie jest dla każdego. O. Dobrze. Czy uważasz, że TikTok jest dobrym miejscem do robienia kariery? Czy do końca? Chyba nie do końca nie. Można sobie jakoś ukopać, bo na danym momencie jeszcze nie do końca, dlatego że ja widzę, są wielkie gwiazdy TikToka, one są popularne przez chwilę i w ogóle gdzieś tam za chwileczkę znikają, dlatego ja też na przykład za bardzo się, że tak powiem, nie nakręcam tym, że tam kilka osób nie zna TikToku, czy mam ilość followersów, bo sama widzę, że dzisiaj są, jutro ich nie ma i temat się kończy. Tak, Na bo tej to wiesz, zasadzie. najgorzej jak ktoś się wczuje w temat, a to Tak, może być, tak. wiesz... To jest chwilowa popularność, zwłaszcza tych osób, które na chwileczkę rozbłysnęły jasno jak gwiazdy. TikTok ich wybił, algorytm wybił, zyskali popularność, a później na przykład filmy już im nie do końca idą, no i później nagle jest taki spadek, więc chyba nie, ale niektórzy ludzie mogą dzięki temu się wybić,
bo zyskują na przykład, nie wiem, ktoś im zaproponuje ciekawy wywiad, o tak na przykład jak teraz sobie rozmawiam, poznajemy sobie ciekawych ludzi, więc można poznać kogoś, można na przykład dostać jakąś propozycję, czy wystąpienia gdzieś, czy w reklamie, czy ułatwić sobie powiedzmy dojście do innych mediów, na przykład jeśli ktoś ma talent wokalny, o to jest kolejny plus TikToka, może się wybić, pokazać na TikToku, zdobyć swoją popularność, publiczność i później myślę łatwiej jest mu się dostać gdzieś tam, bo już powiedzmy ma tych swoich fanów. Także od tej strony na to A chyba teraz, trzeba patrzeć. teraz będzie, uważaj, pytanie podchwytliwe. Czyli twoja figura jest zasługą genetyki, czy uprawiasz jakiś sport? To znaczy tak, moja figura jest, jest sprawą sportu przede wszystkim, bo ja kiedyś ważyłam sobie dużo, dużo więcej. O, do ile? Ważyłam 75 kilo przy No, no, no. wzroście 1,64 m. No nie, no Nadwagę, miałam tak? nadwagę. To była nadwaga, ja się z tym dobrze wcale nie czułam, byłam raczej zakompleksioną nastolatką, ale przyszedł dzień, że wzięłam się za siebie, także no tutaj przede wszystkim to jest moja ciężka praca. Sport, aktywność fizyczna i racjonalne, zdrowe odżywianie. No teraz ostatnio się troszeczkę poprawiłam, ale to też celowe, bo w pewnym momencie byłam za chuda i ja tak sobie lubię raz troszeczkę przybrać tego ciałka, a potem lubię tak popracować, bo mięsień musi się mieć na czym budować. Także No tak. nie, no jak najbardziej. Przeważnie to zimą się troszkę ciałka nabiera, a na wiosnę Tak, się robi tak, żeby plażową było z formę, tak? czego, tak, żeby było z czego zbudować, także teraz się troszeczkę poprawiłam, nabrałam troszkę jak misio ciałka, ale już teraz niebawem zaczynam, tak jak wiosna idzie, zaczynam sobie robić więcej cardio, czyli troszeczkę zrzucę i troszeczkę może się wyrzeźbię. Taki jest mój cel. Dobrze. No, A ale tutaj też i genetyka, bo talii na przykład sami z siebie, nie każda kobieta ma talię, a ja mam taką, że jestem z niej zadowolona, ale to już jest bardziej genetyczne. to jest bardziej genetyczne. Dobrze, następna związana z tym sprawa i skąd bierzesz pomysły na kontenty? Co chwilę inny taniec, muzyka, teraz widzę takie gadane TikToki. Czy masz coś takiego, że pustka w głowie już nie wiesz, co wymyślić? Masz coś To znaczy, takiego? no mój content to jest ogólnie typowo muzyczny, taneczny, dlatego że tworząc mój profil, nie chciałam nikogo urażać. Chciałam ludziom dawać pozytywną energię, chciałam pokazać im, jaką muzykę ja lubię sama i Mhm. zarazić ich tym troszeczkę, skłonić ich do takiego ruchu, bo ja wiem, że jak pada fajna piosenka, ktoś fajnie zatańczy, to jest takie zrobienie dnia, także ja staram się to robić. Nigdy nie jestem raczej do tego przygotowana, jeśli chodzi o taniec, bo ja raczej tego nie ćwiczę zawsze, więc tam ten mój taniec jest spontaniczny, tak jak ja czuję, jest taki prawdziwy bardziej ode mnie. A skąd biorę pomysły? No TikTok zazwyczaj mi podsyła jakąś muzyczkę Okej. albo gdzieś usłyszę, ja już mam gotowy program naszykowany, który złapie mi ten kawałek piosenki, który mi wyłapie tą nutkę, bo mi wpadł w ucho, bo już mi się gdzieś na przykład tańczyć, czy jestem w sklepie, spodoba mi się piosenka, ja ją muszę złapać i później zazwyczaj jest tak, że ją spontanicznie nagram na Lubisz TikToku. tańczyć, tak? Bardzo lubię tańczyć, kocham Dyskoteki taniec, też cieszy mnie odwiedzasz to. do rana. Dyskoteki, to znaczy jest tak, że tak to normalnie to jestem cichą osobą, ale tańczyć uwielbiam i jak jest okazja, to oczywiście idę, bawię się i pierwsza wchodzę na parkiet i naprawdę ostatnia z parkietu schodzę. To, Boli to mnie, ale tańczę. masz formę. To tancerz z tobą nie wytrzyma Mam jeden. To musisz formę, zmieniać. tak, i ludzie się śmieją, skąd ja to biorę, czy ja coś biorę, a ja nic nie biorę, ja po prostu mówię, że moim Ale nie, narkotykiem to jest muzyka. to ja powiem tak, to w tańcu musisz zmieniać partnerów, nie? Bo się szybko męczą. No coś w tym jest. No. To Tak dobra, jest, dobra, dokładnie. Co okej. trochę, raz dziewczyna, raz chłopak, ale no, a jak nie to tańczę solo, to też jestem nauczona. Widać w pokoju mi to idzie, także tańcujemy w pokoju. Dobrze. Jesteś, można powiedzieć, już taką doświadczoną tiktokerką, wiesz jak sobie radzić z hejtem, bo widziałem na live'ie, jak to robisz, bardzo tak, nawet niezauważenie. To może jakieś rady dla takich nastolatek, które one też by chciały coś potańczyć, też by się chciały pokazać, bo mają, przypuśćmy, talent do tańca, do śpiewu, do czegoś jeszcze innego. Jakie masz rady, jakby zaczynały, na co muszą zwrócić uwagę? Nastolatki, nastolatkowie. To Taka przede rada. wszystkim to, żeby być autentyczną, dlatego że zauważyłam, że na TikToku nie do końca sprzedają się takie, jak ja to mówię zawsze, zmanierowane dziewczyny, które próbują udawać kogoś innego niż są, więc przede wszystkim to chyba naturalność taka. Ja nie mówię o wyglądzie, bo no, ja rozumiem, że dziewczyny teraz robią sobie usta, to tamto, ale żeby to wszystko było w jakiegoś takim
w granicach zdrowego rozsądku, żeby nie przesadzały ani ze strojem na przykład, żeby nie były jakieś tam, no bo porozbierane dziewczyny to sprzedają się tylko wiem gdzie i w jakim celu. Raczej kariery nie zrobią, bo nikt raczej nie będzie zainteresowany oprócz panów. Więc fajnie się ubrać ze smakiem, z gustem, być naturalną, taką jaka jestem, pokazywać to, co lubią robić najbardziej, nic takiego sztucznego, bo ludzie wyłapują bardzo szybko fałsz, również tu na TikToku i mimo tego, że ktoś się gimnastykuje, męczy, to widać, że to wszystko jest takie wyciśnięte jak czosnek i nie do końca się to dobrze sprzedaje. Także przede wszystkim być naturalnym, swobodnym, otwartym. No i tyle. No ale to też muszę powiedzieć, że jedni się sprzedają, drudzy się nie sprzedają. Trzeba No ja mieć czasami wiem. też taką iskierkę w sobie. Także dlatego mówię, zawsze ładny uśmiech pomaga. Ciepły, Dobrze. serdeczny uśmiech zawsze robi nam najlepszą promocję. I tak króciutko technicznie jak to wygląda tworzenie filmiku od pomysłu? Masz pomysł, tańczysz, nagrywasz się, wrzucasz i to tyle? Zazwyczaj tak, to znaczy no najpierw to jest tak, że ja szykuję sobie ciuchy, w których będę sobie nagrywać, bo to jest wbrew pozorom bardzo ważne dla mnie, No tak. bo wtedy, kiedy ja ładnie wyglądam dla siebie i ja się dobrze czuję to ja się wtedy zmieniam w kogoś innego, robię swoje takie show i ja wtedy sobie właśnie jak już się ubiorę ładnie, naszykuję wszystko, ustawiam sobie zawsze światła, światło też jest dla mnie ogromnie ważne, bo to jest też, żeby fajnie się czuć, to trzeba też dobrego oświetlenia, żeby ładnie wyglądać, żeby wszystko dookoła się też prezentowało fajnie. No później oczywiście sobie wrzucam 2 razy, 3 razy dany kawałek, żeby sobie po prostu go obsłuchać. Poruszam się trochę w miejscu, ale to nie po to, żeby się nauczyć, tylko bardziej po to, żeby złapać rytm danego kawałka, Mhm. żeby wczuć się w dany kawałek, żeby go odtworzyć tak jakby sobą. No i co? I później to już tylko nagrywamy. No dobrze, Tańczymy i się bawimy. jak już ci tak wszystko fajnie wyszło, wyglądasz jak $1 000 000, jesteś zadowolona, widzom też się podoba. Są jakieś propozycje matrymonialne od panów? Kiedyś były, było ich bardzo dużo, ale myślę, że teraz ludzie z TikToka już na tyle mnie znają, że po prostu już nie piszą do mnie w takich celach. A nawet jak piszą, to ja zazwyczaj już tak to po prostu traktuję, że ja tego często nie otworzę albo napiszę dziękuję i tyle. I potem zazwyczaj się na tym kończy, bo ktoś widzi po prostu, że to nie ma sensu. Czyli na samym początku nawet nie było, przez myśl ci nie przeszło, że a może coś tam? Nie, dlatego że ja tutaj za dużo razy się już chyba jakoś zawiodłam na tych ludziach z TikToka. Niektórzy ludzie wydawali się bardzo okej, bardzo w porządku, a później w dalszych gdzieś tam znajomościach, już jak na przykład żywo poznałam czy coś takiego, to w ogóle byli kimś zupełnie innym, więc ja od początku nie ukrywałam, że ja mam partnera przede No wszystkim. rozumiem, rozumiem. Dobrze, To, że ja go tutaj nie pokazuję, no to nie nie każdy chce, pokazuję nie go po każdy prostu, bo chce on sobie być. tego nie życzy, no to jest zupełnie inna rzecz. On sobie nie życzy. On ma swój inny świat, on nie jest fanem TikToka. Także no ja nie będę go zmuszać, ale nie ma nic przeciwko temu, że ja nagrywam, dopóki to wszystko ma, że tak powiem, zdrowe podłoże. Zresztą Dobra. widzi, że ja nie zgubiałam z tego powodu, więc no, ale Czy tak, chcesz, no. czy chcesz coś swoim fanom powiedzieć teraz, bo powoli będziemy kończyć, nie będę ci zabierał czasu, dla swoich fanów. Dla moich fanów, no ja Tak. tutaj mam dla moich fanów zawsze bardzo wielki i serdeczny uśmiech, bo jesteście cudowni. Robicie mi zawsze humor. Nawet czasami jak jestem przygnębiona, to czytając wasze piękne komentarze, patrząc jak dużo osób odbiera mnie pozytywnie, to mi naprawdę robi zawsze dzień. Jestem ogromnie wdzięczna za całą waszą sympatię. Jesteście przecudownymi ludźmi i chciałabym, żebyście zawsze odbierali mnie pozytywnie i tak ciepło, jak teraz to robicie. Także wielkie serducha dla was. No i dobrze, i na sam koniec taki przekaz od ciebie dla swoich koleżanek, kolegów, przyjaciół i hejterów i tych, co cię uwielbiają. Na koniec mam taki przekaz. Bądźcie zawsze sobą, ale z granicą zdrowego rozsądku. Memento Łatwo jest mori. zgubić się, tak, łatwo zgubić się w świecie, gdzie jest tyle szaleństwa i wariatów, gdzie z ludzi popularnych po prostu rozpoznajemy czasami po złych rzeczach, także no, wszystko z głową, wszystko z rozsądkiem. Nie dajmy się zwariować. To tylko jest internet i trzeba mieć zawsze dystans i do siebie, i do ludzi, i szacunek do siebie, i do ludzi zachować. I to było bardzo mądre, bardzo fajne, mi się podobało. Bardzo ci dziękuję, Katarzyno. Ja też bardzo dziękuję. A możemy zobaczyć jeszcze pieseczka? Już specjalnie to zrobię dla ciebie. Bo Roki jest po prostu przepiękny. Rocky Musisz Balboa. nagrywać troszkę z Rokim też. Pokaż tego mordeczka pięknego. Mordeczka, pożegnasz się
Kachą? A zobacz. A ile Rocky ma lat? No Rocky ma 10 lat. Tak. Rocky ma 10 lat, a wygląda jak taki mały psiczek, a czasami go wybierasz. Teraz ja ci zadam 3 pytania. Zabierasz Dobra. go czasami ze sobą? Muszę, on ci powiem, jak Cudo. on wie. Jeżeli idę do pracy, on poznaje po ubraniu. Aha, ubrał się do pracy, idzie do pracy. On wie, kiedy ma wolne. Jak Aha, gdzieś no jadę tak. i go nie biorę, no to mi wtedy nasika do butów. A Tak. po złości ci Po zrobi. złości, bo to jest małe. Wszystko, co Wiem. małe, to mściwe. Pamiętaj. No, ale powiem ci, że jego wyraz pyszczka to po prostu mówi teraz wszystko. Tak. I on mówi, krok w krok jak On cię. wie, że o nim mówimy. Ja też bardzo kocham zwierzęta. Ja mam kota. Krok jak ze mną. Bardzo lubię jeździć samochodem. O, no to czemu? Musisz go zabierać ze sobą koniecznie. Będzie ci robił robotę jeszcze. Zawsze go biorę. Zawsze go biorę. Ale jest po prostu przepiękny jest. No, ale sobie Dobra, wiesz, drugie pytanie. Skąd bierzesz ludzi na przykład, żeby robić z nimi wywiady? Ktoś ci wpadnie w oko na przykład i powiedz, a spróbuję na przykład, o tak, tutaj może z tą osobą ciekawy temat. Zacznijmy od twojego przypadku, od ciebie. Ciebie podpowiedział mi twój fan, kolega Przemek. Pozdrawiam Przemka. Ja też pozdrawiam Przemka, dziękuję. I próbowałem się. Problem jest właśnie taki, TikTok też jest dobrym źródłem. TikTok jest, ja myślę, z TikToka no z 30-40% ludzi można, ale jest problem taki, że ciężko się, przeważnie te popularne osoby mają poblokowane, ciężko się z nimi skontaktować. No to już wiesz dlaczego właśnie. Tak, mniej więcej jak ja mówię, podróże z kadrem, podróżuję, pokazuję podróże, ciekawe miejsca i spotykam ciekawe osoby i też pokazuję. To też koledzy podpowiadają, różnie to jest. Z YouTube'a teraz będę rozmawiał z panem, który jest chory na schizofrenię i on funkcjonuje z tym, pracuje normalnie, czasami ma gorsze dni, czasami lepsze i jego zauważyłem na YouTubie. Się z nim skontaktowałem i się zgodził ze mną porozmawiać, bo powiedział, że on chce pomóc innym. Chociaż mówię, tak, bo trzeba, osobie, tak. jeżeli jednej osobie pomoże, to będzie okej. Na przykład też wśród nas są osoby bardzo ciekawe, nawet my nie wiemy o tym. Co dzień widzisz człowieka, ale nie wiesz, jaką ciekawą historię on skrywa. Rozmawiałem z kolegą, znałem go i się okazało, że on jest uzależniony od hazardu. Też będzie z nim. Także wiesz. Właśnie, a pana posła jak? Możesz nam uchylić, jak tutaj pana posła skłoniłeś do wywiadu? Z panem posłem to tak miałem jeszcze pokrótce. To miałem troszkę tremy. Pan poseł jest bardzo taki fajny. Bo ja ci powiem, z ludźmi jest tak, że z kimś się spotkasz się, rozmawiasz 5 minut i prosisz Boga, żeby to spotkanie już się skończyło, wiesz? Nie ma takiego wspólnego tematu. Ciężko jest, no. Tak, a pan poseł, wiesz, czym dłużej rozmawialiśmy, to było lepiej. Tak takie uczucie, jakbym go znał wieki. Tak samo to było z z panem Dawidem Dowbuszem z Sheffield. Też pozytywnie facet zakręcony i jest. No. Z panem posłem tylko jest taki problem, że YouTube nie lubi, algorytmy YouTube'a nie lubią politycznych tematów i mi tam co chwilę jakieś wyskakiwały upomnienia. Dalej one ale są. w sumie to nie były poruszane tematy polityczne, a bardziej Oni twierdzili, takie... że ja naruszyłem zasady wyborcze Unii Europejskiej, bo w tytule było podane, rozumiem. że nie zamierza być prezydentem. Algorytm nie wychwycił aluzji, tylko było, przeczytał prezydentem, wybory, coś tam. Rozumiem. Że wiesz, i że musiał takie coś, że przedstaw, że masz certyfikat na takie coś, bla, 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 a to jest ściema, bo po prostu rozmawiasz nie z człowiekiem, tam tylko z botem jakimś i to możesz prowadzić tak, że machłem ręką. Tak, monolog. Będzie ciutkę mniej wyświetleń, ale każdy, wiesz, kto wejdzie na mój kanał, wiesz, tak jak pan poseł będzie mówi, mógł zobaczyć, tak. Masz posła w swoim portfolio, także wiesz, że coś już jest, tak jest, można się śmiało ale to nie chwalić. tylko pana poszłe, mam panią Kasię, mam pana Dawida, mam wszystkich, wszyscy moi goście. Bardzo, ale to fajne hobby jest, wiesz, tak, jeździć, poznawać to jest fajne ludzi. hobby, ale wiesz, coś zawsze innego się dzieje. Także wiesz, ja się też tym buduję, że ktoś chce w ogóle ze mną rozmawiać, bo kiedyś, dawno temu mi wmawiano, że ja się do niczego nie nadaję. I ja w to wierzyłem przez jakiś czas.
chyba No wyczerpałem. każdy jakoś idzie swoją ścieżką, jeden jest dobry w tym, drugi w tym, to, że ktoś, nie wiem, nie chce żyć po naszemu, no to już jest jego problem. My sobie wydeptajmy swoją ścieżkę i tak jest, Jak lubisz to robić, najbardziej. fajnie, masz śmiałość do ludzi, umiesz to fajnie zorganizować, oczywiście, że tak. To muszę wyjaśnić, to jest dla mnie eksperymentalny taki projekt Ale online. to też zobacz, masz takie coś, bo teraz ci będzie może nawet łatwiej, nie będziesz musiał jechać gdzieś, możesz teraz połączyć się ludźmi z Wiesz, całego świata mogę, ale praktycznie. nie będę szedł na łatwiznę. Jednak wiesz, to, że ja mogę sobie rozmawiać z tobą tak jak teraz rozmawiamy, to Mhm, przez to, że zjedliśmy razem deserek. Wiesz, i był ten kontakt wzrokowy mhm, i ja wiem, że na to sobie mogę z tobą pozwolić. mhm, Rozumiesz? Albo wiesz, mogło być rozumiem. tak, że wiesz, wróciłbym się i bym powiedział, nie, ja już nie chcę z tym rozmawiać Wiem, o co chodzi, ja wiem. też Mhm. mogłaś ty zrobić. Kurde, był jakiś Tak. ponurak u mnie, niech on, nie powiem co i dobra, Mhm. było, minęło, wiesz. A to jednak, pomimo, że mi nie pasowało, to by nie pasowało, to dopięliśmy i mam nadzieję, że ja to testuję, że ten właśnie jakiś tam stream, to się uda i no No oczywiście bo już wtedy to ułatwia, spotkaliśmy nie się, powiem. ludzie już czekają, już mnie niektóre osoby właśnie pytały, co z tym wywiadem. Wiesz, Ja to też jest byłam właśnie ciekawa, to jest no właśnie także to, cieszę że się ja, wiesz, bardzo, że nam się udało. ja ci powiem, bo ja rozmawiałem z twoimi widzami tym i oni byli bardzo zainteresowani i mi by było głupio, że ja coś obiecałem i ja tego nie Mhm. zrobiłem. Jak trzeba by było, wiesz, ja jeszcze tego samego chciałem dnia odpalać, Ja jechać do wiem, ciebie. ja wiem. No, no. No, także ja Dobra, też lubię tak, jak słowo się rzeknie, to niech już tak będzie. Czasami mówię tam denerwuję się, coś tam zrobi się, ale zawsze mówię, no ja lubię być słowna, słowa dotrzymuję i udało nam się. Mam nadzieję, no, że wszystko tutaj ładnie pozgrywasz i wszystko będzie fajnie wyglądać. no dobra. Także życzę tobie, czego ci życzyć? A zdrowia ci życzę. Przyda się zawsze, Tylko. tak jest. Zresztą poradzę sobie już sama. Zdrowia i siły motywacji. Ja pozdrawiam widzów Griski, tak? Tak? Griski, pozdrawiam swoich widzów. Jeżeli się spodobał materiał, komentarze i jeżeli trzeba będzie, to albo zrobimy online jeszcze raz, albo osobiście pojadę i zjem deserek. Obiad z Kaśką, z gryzką. Profiterol jest taki dobry. Tak Profiterol z jest. ice cream. Czapka będzie szła jeszcze, przyznam się bez bicia, jeszcze nie wysłałem, ale jest na 100% dojdzie do ciebie. Także, Na no, pewno będę bardzo dumnie i szczęśliwie ją nosić, bo bardzo ładna. Także ja też bardzo dziękuję za zaproszenie na wywiad. Mam nadzieję, że tutaj miłe jak ty to komentarze robisz? nam się Jak posypią. to zawsze Ja robię wielkie serduszko. Także Jest takie serduszko. prosto ode mnie z O, i serca. to O, by nawet proszę takie coś bardzo. idzie. I kciuka. nawet wyszło Wiem, nam. że Już takie nie coś chce jak nam robisz, że wyjść. idzie do góry. No. Nie Dobra. wiem, ale serduszko nam wyszło. Jedno takie wyszło. Czekaj. Udało się tam to zgrać. Dobra, nie ma sprawy. No, Także także bardzo mi było miło. Tobie też życzę dużo zdrówka, sukcesów i ciekawych ludzi. dziękuję.